Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zgłębimy się w temat, który jest kluczowy dla każdego programisty Pythona. W scope, czyli zasięg zmiennych. To jak z podziałem terytorium w mieście. Zmienne mają swoje strefy wpływów, a my dowiemy się, gdzie mogą działać, a gdzie już nie. Czym jest scope? Część pierwsza. Wyobraź sobie, że kod Pythona to mapa miasta, a zmienne to mieszkańcy. Każdy mieszkaniec ma swój dom, czyli miejsce, gdzie jest zameldowany i może swobodnie działać. Scope to właśnie taki adres zameldowania dla zmiennej. W Pythonie mamy kilka rodzajów adresu zameldowania, czyli scope'ów. Scope globalny to jak centrum miasta, gdzie wszyscy mieszkańcy mogą się spotkać i porozmawiać. Zmienne globalne są zdefiniowane poza funkcjami i dostępne w całym programie. Scope lokalny to jak blok mieszkalny. Mieszkańcy zmienne lokalne są zdefiniowane wewnątrz funkcji i mogą swobodnie działać tylko w bloku. Jeśli spróbują wyjść na zewnątrz, nikt ich nie rozpozna. Nie będą dostępne poza funkcją. Scope non-local to jak przepustka do mieszkania sąsiada. Zmienne non-local pozwalają nam zmodyfikować zmienne z mieszkania funkcji, które nas otacza, ale nie są to nasze własne zmienne. I wbudowane to jak urzędnicy miejscy, którzy są dostępni dla wszystkich mieszkańców. Wbudowane są w Pythona, takie jak funkcja print czy len. Są zawsze dostępne bez względu na to, gdzie się znajdujemy na naszej mapie kodu. Scope to nie tylko abstrakcyjne pojęcie. To praktyczne narzędzie, które pozwala nam organizować kod, unikać konfliktów na zmiennych i tworzyć bardziej modularne programy. Dzięki niemu wiemy, gdzie szukać konkretnej zmiennej i jak się zachowa w danym kontekście. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału oraz kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Podstawy scope'a w akcji, w kodzie. Część druga. Globalny i lokalny. Dobrze, zobaczmy jak to już w kodzie działa. Najpierw robimy sobie scope globalny, po prostu tworząc zmienną globalną x, która będzie przechowywać wartość 10. Następnie w funkcji, najpierw zdefiniujemy sobie funkcję. Będziemy przypominać scope lokalny, zmienną lokalną y i ona będzie przechowywać y. Ona jest dostępna tylko i wyłącznie w tej funkcji. Teraz korzystamy ze scope'u globalnego, jest to funkcja wbudowana print. No i sobie wypiszmy, co będzie wewnątrz funkcji. Jest ona oczywiście dostępna w całym programie, wszędzie. I teraz w funkcji możemy wypisać zmienną globalną oraz lokalną. Dobrze, wywołajmy sobie funkcję. I odpalmy. Jak widzicie, wewnątrz funkcji jest i globalna, i lokalna zmienna. Najpierw to 10, a później 5. Dobrze. A teraz spróbujmy sobie poza funkcją to zrobić. Dobrze. To teraz tak, możemy globalną sobie wypisać x, ale y nie wypiszemy, bo to jest dostępne tylko i wyłącznie w funkcji. Zobaczmy. Widzicie? Jest błąd. Y jest niezdefiniowana, po prostu jej nie ma poza funkcją. X wypiszę, bo jest 10, ale y nie. Dobrze, to teraz pokrótce omówimy, jakie jest zastosowania scope'u, w ogóle po co go używamy. Po pierwsze, unikamy konfliktów nazw. Dwie zmienne o tej samej nazwie, ale w różnych scope'ach nie kolidują ze sobą. Tak jak tutaj widzimy, jest x lokalnie i x globalnie i nie kolidują ze sobą. Obie można wypisać. Drugie, enkapsulacja danych. Zmiany lokalne są ukryte wewnątrz funkcji, co chroni je przed przypadkową modyfikacją z zewnątrz. I po trzecie, modularność. Funkcje z własnymi zmiennymi lokalnymi są jak niezależne moduły, które można łatwo przenosić i wykorzystywać w różnych częściach programu. Dzięki scope'owi możemy tworzyć kod, który jest czytelniejszy, łatwiej zrozumieć, dana zmienna jest zdefiniowana i jak jest używana, bezpieczniejszy, mniejsze ryzyko przypadkowej modyfikacji zmiennej i wystąpienia błędów, no i bardziej elastyczny. Można łatwo zmieniać i rozbudowywać kod, nie martwić się o konflikty nazw czy niepożądane interakcje między nimi. Scope to nie tylko ograniczenie, ale przede wszystkim narzędzie do lepszej organizacji kodu. To jak dobrze zaprojektowane miasto, gdzie każdy mieszkaniec ma swoje miejsce i wszyscy mogą żyć w harmonii. Spróbujmy zmodyfikować zmienne globalne. Część czwarta. Dobrze, najpierw tworzymy zmienną globalną x, która będzie tam wartość 10. Następnie definiujemy sobie funkcję,
której będziemy zmieniać tą globalną. I teraz dzięki global i x mamy dostęp do tej zmiennej naszej globalnej. I teraz możemy ją zmienić po prostu przypisując nową wartość x równa się 20. No i zobaczmy. Wypiszmy sobie. Najpierw będzie przed zmianą. To tamten x. Później wywołamy sobie funkcję, która zmieni tą zmienną. No i po zmianie, jak to x będzie wyglądać. Dobrze, odpalamy. No i jest. Przed zmianą 10, po zmianie 20. Widzicie? Tak to działa. Dzięki Global X mamy do niej dostęp. Zmiana zmiennej globalnej to potężne narzędzie, ale należy go używać ostrożnie. Zbyt częste modyfikacje zmiennych globalnych mogą prowadzić do chaosu i utrudniać zrozumienie kodu. To jak ciągłe przebudowywanie rynku, w końcu nikt nie będzie wiedział, czego się spodziewać. Non-local scope, część 5. Zobaczmy, jak wygląda. Dobrze, no to najpierw sobie definiujemy funkcję. I nazywamy tam budynek. Następnie definiujemy zmiennę lokalną, będzie to piętro. I teraz definiujemy funkcję wewnątrz funkcji, będzie to mieszkanie. I teraz dzięki non-local i nazwa zmiennej będziemy odnosić się do zmiennej zdefiniowanej w tej naszej funkcji głównej, czyli do piętra. No i sobie zwiększmy o 1 tą wartość. Dobrze, i wypiszmy sobie przed zmianą, to będzie w funkcji głównej piętro. Wywołujemy funkcję zagnieżdżoną właśnie w tej funkcji i sprawdzamy sobie, wypiszmy sobie tą naszą non-local. Widzicie? Jest to piętro. Wywołujemy funkcję wewnątrz funkcji budynek. No i teraz, żeby w ogóle całość była, no to musimy wywołać tą główną funkcję budynek. Po prostu piszemy ją. Jest problem, bo napisałem piętro bez i. Dobrze, to jeszcze raz. I widzicie, przed zmianą 5, a po zmianie 6. Dzięki non-local. Jest 5 i plus 1. Mam nadzieję, że teraz scope w Pythonie nie ma przed Wami tajemnic. Pamiętajcie, że dobre zrozumienie tego mechanizmu to podstawa do pisania profesjonalnego kodu. Dzięki za obejrzenie filmu, a jeżeli interesuje Was, czym są biblioteki oraz jak je importować, to zapraszam tutaj. Na razie.